Oto praca wybitnego artysty, Marca Chagalla. Litografia z 1960 roku zatytułowana Ahasverus banishes Vashti. Wygnanie Vashti przez Ahasverusa. Jest to jedna z wielu jego wybitnych ilustracji do Biblii. Chagall był francuskim malarzem, grafikiem, ilustratorem, projektantem i twórcą witraży pochodzenia rosyjsko-żydowskiego. Jego los artystyczny i osobisty był związany z kilkoma miastami. Przez całe życie zresztą wiele podróżował. Witebskiem i głównie Paryżem, z ważnymi przystankami w Berlinie, Moskwie, Pietrogrodzie i Nowym Jorku oraz ze słynnymi artystami, z którymi się zapoznał. Z Jacobem, Apolinerem, Legerem, Modiglianim, Lisickim czy Malewiczem. W swoim malarstwie łączył mitologiczny, metaforyczny świat żydowskich symboli i postaci z lirycznym, odrealnionym światem wyobraźni, nadając obrazom formę i koloryt doskonale odpowiadające ich nielogicznemu malarskiemu istnieniu. Był artystą osobnym. Nigdy nie związał się z żadnym z nurtów sztuki współczesnej. Świat jego wyobraźni znalazł odbicie także w świetnych ilustracjach książkowych, w tym w ilustracjach do Biblii, czego przykładem jest prezentowana przez nas praca ilustrująca początek starotestamentowej księgi Estery. Biblijny Ahasverus to Xerxes I, Szachinszach Imperium Achemenidów, syn i następca Dariusza Wielkiego. Był on najbardziej znany z dowodzenia w 480 roku przed naszą erą nieudaną drugą perską inwazją na Grecję, choć w księdze Estery przedstawia się go w momencie triumfu. Król Ahasverus właśnie wezwał swą żonę Vashti, by we władczym geście pochwalić się jej olśniewającą urodą przed poddanymi. Vashti odmawia. W tej pracy, jak zwykle w pracach Marca Chagalla, silne emocje są często ukazywane i wywoływane przez kolor. Na litografii król w towarzystwie dworzan góruje nad Vashti ze swojego tronu na szczycie schodów. Ahasverus płonie gniewem, jest płonącą wieżą w atramentowo-niebieskiej ciemności, w wyszukanej, bogato zdobionej czerwonej sukni, odzwierciedlającej jego stan emocjonalny, jak i królewski status. Szara, bladoniebieska Vashti u dołu po prawej odwraca się i wydaje się zamykać w sobie, chroniąc swoją skromność, przyjmując pozę, którą często można zobaczyć w przedstawieniach proroków Chagalla. U podnóża schodów wygląda, jakby za nieposłuszeństwo została wygnana do ciemnego, kamiennego lochu. Bowiem w tej opowieści biblijnej i ilustracji Chagalla władza polityczna, władza mężczyzn i relacje seksualne są ściśle ze sobą powiązane, a nieposłuszeństwo wobec męża i skromność może być największym występkiem. Wspaniała praca Chagalla, dająca wgląd w artystyczną głębię jego twórczości. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów grafika artystyczna, rysunek oraz dzieła sztuki i antyki. Przypominamy też, że nasz antykwariat został w tym roku nominowany do Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Ulubiona Księgarnia Warszawy. Zachęcamy więc do głosowania na nas w tym plebiscycie pod podanym adresem. Zakochaj się w antykwariacie.